Boże, użycz mi pogody ducha, abym zgodził się z tym, czego nie mogę zmienić. Odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić. I mądrości, abym odróżniał jednego od drugiego. Ucz nas żyć dniem dzisiejszym i rozpoznawać, kiedy mamy już wystarczająco. Ucz nas wdzięczności i uczciwości, aby nasze owoce wyrastały z dobrej ziemi. Daj mi spokojne serce i jasny umysł, aby w świecie pełnym porównań nie zgubiła siebie. Prowadź ją tak, aby nawet wtedy, gdy w dorosłym życiu zgubi drogę, nigdy nie zgubiła samej siebie. Od najmłodszych lat, odkąd tylko zacząłem rozumieć, czym są pieniądze i jaką mają moc, słyszałem powtarzanie wokół mnie z niemal religijną pewnością zdanie: pieniądze szczęścia nie dają. Przyjąłem je wtedy jako aksjomat, coś tak oczywistego, czego się po prostu nie podważało. W tamtym wieku nie przyszło mi jeszcze do głowy, aby zadać sobie najprostsze, a zarazem najważniejsze pytanie. Czym właściwie jest to mityczne szczęście, którego, jak powtarzano, dobrobyt nie jest w stanie zapewnić? Czy to stare powiedzenie dotyczy każdego człowieka w ten sam sposób i obowiązuje w każdej sytuacji? Bo dla mnie, i jak podejrzewam, dla większości z nas w tamtych wieku jedynym z pierwszych, niezwykle ważnych momentów czystej radości była chwila, w której dostawaliśmy kieszonkowe. Ta kilka monet trzymanych w zaciśniętej dłoni, ciepłych, namacalnych, całkowicie moich. Było w tym coś prostego i trudnego do podważania. A jednak niemal z każdym razem, gdy trzymałem w dłoniach ta kilka monet, w moim uszach brzmiało to samo dorosłe zdanie. Przez to rodziła się we mnie głęboka sprzeczność. W pewnej chwili zacząłem wręcz wątpić w samego siebie. Czy to ze mną jest coś nie tak, skoro te monety budzą we mnie tyle radości? Ta cicha niepewność i wewnętrzny zgrzyt pozostał we mnie na długo. Nie wiedziałem wtedy, że to pytanie podniesie przez całe życie i że pewnego dnia zechcę je komuś podać. Aż pewnego dnia, w którym doświadczyłem czegoś, co miał ten konflikt nie tyle rozbroić, ile dołożyć do niego kolejną warstwę, trudniejsze do uchwycenia niż poprzednie. To było późne, letnie popołudnie w 2005 roku. Miałem wtedy 17 lat. Na zewnątrz właśnie przyszła ulewa, pozostawiając po sobie delikatny, ciepły deszcz. Gdzieś daleko, za horyzontem, odezwały się jeszcze pojedyncze grzmoty, jak ostatnie echa kończącej się burzy. Powietrze pachniało w sposób, którego do dziś nie potrafię porównywać z żadnymi perfumami świata. To był czysty, miękki zapach rozgrzanej ziemi i budzącej się po deszczu natury. Patrzyłem przez okno na ten widok, czekając na powrót mojego starszego brata, który wkrótce pojawiło się przed naszym domem w swoim pierwszym własnym samochodzie. Krążyliśmy wokół niego, oglądając każdy detal, porozmawiając o planach i pierwszych wjazdach. Każde otwarcie drzwi tego auta wydawał się odsłaniać przed nami nowe możliwości. Gdy już nacieszyliśmy się widokiem, nadszedł czas na próbę jazdy.
Brat usiadał za kierowcą, ostrożnie i pełen wyczucia. Doskonale pamiętam wyraz jego twarzy w lusterku. Był dumny, spokojny, a przede wszystkim autentycznie spełniony. Tata jak tata zajął miejsce obok, dumnie przejmujący rolę głównego inspektora. Ja natomiast usadowiłem się z tyłu. Na szyby wciąż spadały drobne krople deszczu, niekształcające i łagodnie rozmywając obraz świat za oknem. W środku unosił się charakterystycznie zapach skóry. Z głośników cicho sączyła się muzyka. W tle nieustannie brzmiał głos taty, który choć brat miał już prawo jazdy, wciąż czuwał nad każdym jego ruchem. Pewnie widział, że samym teoria i szkolenia nauka to coś zupełnie innego niż prawdziwa jazda. Pełne hałasu drogi, ruchu innych ludzi i nieprzewidywalności świata. Najpierw ustaw lusterka. Patrz w lewo i w prawo. Upewnij się, że droga przed tobą jest wolna. Ruszaj powoli, bez pośpiechu. Spokojnie. Dasz radę. Utulony tym bezpiecznym, rodzinnym głosem pozwalałem myślom odpływać daleko poza samochód. Pomyślałem, że i ja kiedyś doczekam chwili, w którym kupię własny pojazd i poczuję dokładnie tę samą dumę. Żeby móc realnie marzyć, w mojej wyobraźni narodził się spontaniczna gra o banalnej, prostej zasadzie. Trzeci samochód, który mija nas sprzeciwka, będzie w przyszłości moim samochodem. Zanim wyruszyliśmy, zdążyłem nabrać niecierpliwości. Wtężyłem wzrok, wpatrujący się w mijające pojazdy i zacząłem odliczać. 1, 2, 3. Minęło nas auto ładnie, nowoczesnie i zadbanie. Poczułem szybki, przyjemnie błysk satysfakcji. Jakby przez ułamek sekundy naprawdę stał się moją własnością. Lecz ta myśl, zamiast przynieść trwałe spełnienie, natychmiast zażądał czegoś więcej. A gdyby jeszcze raz? Powiedział cichy głos w moim głowie. Może następnym będzie jeszcze lepszy. Uruchomiłem więc kolejne rundy. 1, 2, 3. Zza zakrętu wyłonił się jeszcze piękniejszy samochód. Z każdą kolejną próbą radości rosła. Każdy następny samochód zdawał się piękniejszy. Serce biło coraz mocniej, a poprzeczka szła w górę. Zagrałem ponownie i jeszcze raz, runda za rundą. A potem coś się odwróciło. Za szczytem radość zaczęła słabnąć. Nawet najpiękniejsze auta zostawiło już tylko cienki, blednący ślad emocji. Dziś wiem, że powinienem był wtedy przestać. Zamiast tego goniłem tamten szczyt, gubiąc się w kolejnych próbach, pod którym narastał już tylko cicho zmęczenie i głód, którego nic nie potrafiło nasycić. I właśnie wtedy rozpocząłem kolejną rundę. 1, 2. Gdy mój wzrok spoczął na trzecim, cały mój świat nagle zmarł. W poprzednich samochodach dostrzegałem pojedyncze szczegóły. Kształt reflektorów, błysk felgi, linie drzwi. Tym razem było inaczej. Zobaczyłem go od razu w całości, zanim umysł zdążył nazwać choćby jeden detal. Był jak ciemny, surowy cień, który gwałtownie przeczał jasność letniego dnia.
Obok nas wolno i bezszelestnie przejechał karawan. Samochód przewożący zmarłych. Poczułem pojmujący chłód w klaszcie piersiowej. Przez dłuższą chwilę w moim głowie nie było żadnych dźwięków. Pozostało jedynie ten czarny, monumentalny obraz i przeciągła cisza. Odruchowo próbowałem liczyć dalej. 1, 2, 3. Ale liczenia były już puste. Magia znikła cicho i bezpowrotnie. Człowiek nie potrafi przestać widzieć tego, co raz zobaczył i zrozumiał. Więc wszystkie błyszczące karoseria wyglądał teraz jak papierowe dekoracje w teatrze. Ta czarna bryła stała się moim ostatecznym więcej. Wróciłem do rzeczywistości jak po nagłym koszmarnym przebudzeniu. Do moich uszu ponownie dotarł głos taty. Spójrz w lusterko wstecznie. Uważaj na znaki. Zwalniaj. Patrz przed siebie. I potem słyszałem ostatnią wskazówkę. Nie interesuje nas, ile ten samochód potrafi podjechać. Trzymaj dozwoloną prędkość. Dziś wiem, że nigdy już w pełni nie odzyskałem tamtej beztroskiej radości z jazdy. Nadal noszę w sobie cichy smutek po jej utracie. Przez długie lata wydawało mi się, że kierowca karawanu, sam o tym nie wiedząc, zabrał ze sobą nie tylko zmarłego, ale pewną część mnie, tę, która wierzył, że zawsze istnieje jeszcze jakieś więcej. Tak powoli kończyła się tamta jazda. Wróciliśmy do domu. Słońce wisiał już nisko nad horyzontem, jakby chciał pożegnać ten dzień ostatnim spojrzeniem. Jego pomarańczowe światło było miękkie i spokojne, a z każdą minutą odsłaniało coraz więcej swoich barw. Nie radziło już w oczy. Mogłem patrzeć na nie przez szybę bez pośpiechu. Na szkle zostało tylko ostatnie krople deszczu. Zachodzące słońce barwiło je na złoto, jakby każde przechowywało w sobie mały fragment kończącego się dnia. Był jak ostatni ślad burzy, który jeszcze chwilę wcześniej wydawało się tak ważny. I znikało jeden po drugie, zostawiając po sobie tylko spokój. Kiedy wyjechaliśmy na nasze osiedle, brat zaczął szukać miejsca do zaparkowania. Tata wciąż siedział obok i jak zawsze spokojnie podpowiadał: wprostuj koła, zaparkuj równo, zostaw trochę miejsca innym, zaciągnij hamulce, zamknij szybę i spokojnie zgaś silnik. Chwilę później wszystko ucichło. Nasza podróż dobiegła końca. Karawan zniknął mi z oczu, lecz tamta chwila została we mnie i nie dawała spokoju. Przez lata nosiłem ją jak nierozwiązaną zagadkę. Dopiero na studiach pewien matematyczny wykres nadał tamtemu popołudniu kształt. Wykres tak nazwy funkcji unimodalnej. Zobaczyłem w niej relację, w której wartość początkowo rośnie wraz z każdym kolejnym elementem, aż osiąga swój jeden najwyższy punkt. Potem jednak, mimo dalszego zwiększania zasobu, zaczyna nieuchronnie spadać. Zrozumiałem, że wiele rzeczy w życiu rośnie tylko do pewnego punktu. Potem, mimo że wciąż dokładamy więcej, zacznie dawać coraz mniej. Rozpoznawałem w tym swoją dziecinną grę z samochodami.
Wtedy jako młody student po raz pierwszy pomyślałem, że być może właśnie tam kryje się klucz do szczęścia. Nie w zdobywaniu wszystkiego, czego pragniemy, ale w umiejętności zauważenia, kiedy mamy już dość, by żyć dobrze. Tylko pojawia się pytanie, jak mam żyć? Skąd mam wiedzieć, kiedy to dość naprawdę następuje? A jeśli spadek już się zacznie, czy może jeszcze wrócić? Nie mogąc znaleźć odpowiedzi na pytanie, jak mam żyć, otwierałem coraz szersze oczy, szukałem odpowiedzi w innych ludziach. Chciałem odnaleźć je w ich sposób patrzenia na posiadanie. Widziałem wokół siebie dwie grupy ludzi. Pierwszą liczną grupę stanowili ci, którzy, mając niewiele, ślepo wierzyli, że nieograniczone gromadzenie dóbr może dać im spełnienie, choć trzeba uczciwie przyznać, że do pewnego poziomu mieli w tym rację. Z kolei ci, którzy mieli już bardzo dużo, uciekali w drugą skrajność. Szukali ratunku w radykalnym minimalizmie. Sam nie należałem do żadnej z tych grup, dlatego nie potrafiłem w pełni się z nimi utożsamić. Czułem, że coś tu nie gra. Wyraźnie widziałem, że obie strony szukają ocalenia w skrajnościach, nie dostrzegając miejsca, w którym naprawdę znajduje się równowaga. Znam to z własnego buntu. Pewnego razu człowiek, który niewiele posiadał, próbując nadać swojej sytuacji głębszy sens, przytoczył mi słów Seneki. Biednie nie jest ten, kto ma mało, lecz ten, kto pragnie więcej. Na pierwszy rzut oka brzmiało to mądrze, ale świadomość, że Seneca mówił z miejsca dostatku, wywołała we mnie instynktownie sprzeciw. Pytałem więc z goryczą, to kim w takim razie jest ten, kto ma mało? Byłem zgubiony pośród pytań, które nie dawał mi spokoju. O pragnienia i brak, o biedę i bogactwo, o szczęście i smutek, o nadmiar i niedosyt. Pojęć, których wtedy jeszcze nie potrafiłem naprawdę zrozumieć ani ze sobą pogodzić. Nadal nie wiedziałem, jak mam żyć. W niedostatku czy w dostatku. Chcieć więcej czy mniej. Gdzie znajduje się ten punkt, w którym człowiek może spojrzeć na swoje życie i z pełnym przekonaniem powiedzieć starcie? Świat toczył się swoim rytmem, aż otwierałem oczy i zrozumiałem, że nie jestem już tamtym nastolatkiem z tylnym kanapy. Jestem dorosłym człowiekiem. Jestem ojcem. Zostawiłem daleko za sobą miejsce, w którym się urodziłem i znalazłem się w Polsce. To tutaj odkryłem przysłowie, które mocno we mnie uderzyło. Diabło tkwi w szczegółach. Pomyślałem wtedy o słowach Flauberta, że to w nim mieszka dobry Bóg. Obok te prawdy żyją obok siebie. To właśnie w drobnych detalach ukryje się prawdziwy obraz rzeczywistości. Tam toczy się cicha walka o to, co w nas ostatecznie zwycięży. Dopiero wtedy zrozumiałem, że wszystko zależy od miejsca, w które patrzymy na świat. Zapytałem sam siebie na nowo, czym właściwie jest to mityczne szczęście. Spokojny sen, wolny od lęku od jutro, pełny żołądek po dniach dotkliwego głodu, nagle odzyskanie zdrowia, ciepły posiłek, bezpieczny dom. Czy to nie jest jego najczystsza forma? Stało się dla mnie jasne, że oblicze szczęścia zależy po prostu od punktu, w którym akurat stoimy. I właśnie wtedy wrócił do mnie tamto dziecko, które ściskało w dłoni kilka monet.
i zrozumiałem, że wcale się nie myliło. Chłopiec, który cieszył się tamtymi monetami i dorośli, którzy powtarzali, że pieniądze szczęścia nie dają, nie przeczyli sobie ani trochę. Mówili z dwóch różnych miejsc tej samej krzywi. Wtedy też po raz pierwszy poznałem odpowiedź na pytanie, które kiedyś z goryczą rzuciłem Senece. Miał rację, ale tylko po wyższej granicy chleba, dachu nad głową i godności. Poniżej tej granicy człowiek potrzebuje nie filozofię, lecz pomocy. Zamiast przyjmować gotowe formuły, zacząłem więc uważnie czytać rzeczywistości w jej najmniejszych detalach. Zrozumiałem, że świat nie ukrywa odpowiedzi, ujawnia jej w codziennych konsekwencjach. I wiem już, że żadna prawda nie będzie naprawdę moja, jeśli nie sprawdzę jej we własnym życiu. A jednak dostrzegałem w tym pewną pozorną sprzeczność. Sam sięgam po słowa Flauberta, Seneki czy Ewangelii. Z czasem zrozumiałem jednak, że cudze słowa nie musi być gotowymi odpowiedziami. Mogą być pytaniami, które warto sprawdzić we własnym życiu. Dopiero wtedy staje się naprawdę nasze. Dziś nie boję się już tak bardzo, że będę miał za mało. Bardziej boję się tego, że mogłbym mieć tak wiele, iż przestałbym dostrzegać to, co już otrzymałem. I chyba właśnie na tym polega dojrzałość. Nie na tym, że człowiek przestaje marzyć, lecz na tym, że potrafi rozpoznawać chwili, z której z wdzięcznością mówi do życia, to wystarczy. Wiem, łatwo to powiedzieć, trudniej uwierzyć, jeszcze trudniej żyć zgodnie z tym słowami, gdy świat wokół przekonuje nas, że zawsze może mieć więcej. Dziś, gdy myślę o samochodzie, nie widzę już drapieżnej linii na dworze, ani liczby koni mechanicznych. Odliczam foteliki dziecięce, przestrzeń dla tych, za których jestem odpowiedzialny. Ta sama dziecięca gra w liczenia trwa więc nadal, tyle że jej zasady odwróciło się o 180 stopni. Kiedyś liczyłem, żeby zdobyć coraz więcej dla siebie. Dziś liczę, by chronić tych, które kocham. Kilka tygodni temu poczułem niepokojący ból w klatce piersiowej. Poszedłem do lekarza, który wykonał mi EKG. Kiedy wróciłem po wyniki, lekarz spokojnie przyglądał się wykresowi. Tłumaczył, w których miejscach linia się wznosi, a w których opada. Dla niego były zwykłe linie. Ja zobaczyłem w nich coś więcej. Zobaczyłem rytm życia. Ten wykres przypominał mi, że życie nie jest linią prostą. Jest falą, wznosi się i opada. Nie jako wyjątek, lecz jako naturalny porządek istnienia. Tak jak zdrowe drzewo nie rośnie bez końca ku niebu, tak samo ludzkie serce nie bije prostą linią. Prawdziwe życie potrzebuje tego rytmu. Radości i smutek, odwagi i wątpienia, zysku i straty. Nie dlatego, że jest okrutny, ale dlatego, że tylko tak potrafimy rozpoznawać ich wartość. Przez wielu lat wydawało mi się, że szczęście polega na nieustannym wzroście, żeby było coraz więcej, coraz wyżej, coraz dalej. Ale patrząc na ten wykres, zrozumiałem coś więcej. Na monitorze serca płaska, prosta linia
nie oznacza spokoju. Oznacza śmierć. To właśnie wznoszenia się i opadania jest dowodem, że serce wciąż bije. A najgłębszej prawdy, jaki nauczył mnie to wszystko, nie znalazłem ani w żadnej księdze, ani na żadnym wykresie. Leży tuż obok mnie, gdy nagrywam te słowa. Oddycha cicho, zaciskając maleńką dłoń, dokładnie tak jak ja kiedyś zaciskałem swoją na kilka ciepłych monetach. I wiem już, że kierowca karawanu niczego mi wtedy nie ukradł. Zabrał jedynie złudzenia, że zawsze musi istnieje jeszcze jakieś więcej. A w jego miejscu mógł w końcu zakiełkować jedną cichą słowa. Wystarczy. Przez te wszystkie lata, przez monety w dziecięcej ręce, przez czarny karawan w letniej popołudnie, przez drżącą linię mojego serca szukałem, sam o tym nie wiedząc, słów, które kiedyś będę mógł komuś podać. Dziś wiem już komu, więc przestaję mówić do siebie, odkładam rozmyślenia i wracam się ku tej małej istocie, który nadał sens każdemu moich pytań i zaczynam mówić wprost do ciebie. Moja ukochana Nino, to znowu ja, twój tata. Dziś jest 22 czerwca 2026 roku. Kiedy nagrywam ten list, masz dokładnie 8 miesięcy. Jesteś tutaj bezbronna, a zarazem silna tą pierwotną ciekawością, z jaką badasz paluszkami brzegi swojego kocyka. Kiedy na ciebie patrzę, czuję w sobie przestrzeń, które żaden ludzki język nie potrafi w pełni powiedzieć. Masz uśmiech, który potrafi rozbroić mój najcięższy dzień. I oczy, które patrzą na świat z czystym zachwytem. Jesteś jak małe drzewo, posadzone w naszym rodzinnym ogrodzie, pielęgnowane dzień po dniu. Wiem już dziś, że przyjdzie moment, w którym wyjdziesz z tego ogrodu, pojedziesz w swoją stronę, odkryjesz własne ziemię i zaczniesz zapuszczać korzenie, które sam wybierzesz. W zeszłym miesiącu mówiliśmy o owocach drzewa oliwnego, o sztuce dawania. Obiecałem wtedy, że dziś zejdziemy na drugą stronę tej samej prawdy. Do przejmowania. Bo dawania i przejmowania są jak wydech i wdech. Jedno bez drugi nie istnieje. A przejmować to nie tylko brać, to umieć spojrzeć na to, co już ma. I powiedzieć z wdzięcznością wystarczy. Pokazałem ci, jak ważne jest, by dzielić się tym, co mamy. Łagodnością, uwagą, obecnością. Ale pamiętasz, co dodałem na końcu? Drzewo nie daje z korzeni, nie oddaje tego, co pozwala mu stać. To, co widać na powierzchnią, nigdy nie mówi całej prawdy o tym, co się dzieje pod nią. Dlatego dziś musimy zjeść głębiej, pod powierzchnię, tam, gdzie panuje cisza i gdzie nie dociera łatwo światło. Musimy porozmawiać o relacji człowieka z tym, co posiada, o sztuce rozpoznawania chwili, w której więcej przestaje służyć życiu, a zaczyna nim rządzić. Nasza korzenia to codziennie praca i wysiłek. Nie romantycznie, często niewidocznie, ale koniecznie, by żyć godnie. To dyscyplina powtarzalnych działań, których nikt nie oklaskuje. Cierpliwość bez słów, podołania bez świadków, wytrwałość bez nagrody,
Właśnie tam rodzi się zdolność, by utrzymać siebie i swoje życie na powierzchni. Przyjdzie czas, kiedy zaczynasz zarabiać na siebie. To będzie naturalny i piękny część Twojego dorosłości. Fundamentalny moment, w którym zaczniesz twardo stawić na własnych nogach i z pełnym, spokojnym powiedzieć światu: potrafię trzymać się sama. Chcę, żebyś wiedziała to jasno. Nie pragnie, żebyś żyła w biedzie. Masz pełne prawo cieszyć się tym, co wypracujesz. Masz prawo marzyć o pięknych rzeczach, kupić sobie wspaniały samochód i czerpać z tego czystą radość. Dobra materialne potrafi dać człowiekowi wiele satysfakcji. Jednak ta druga faza mądrości, polega na zrozumieniu, że nie wszystko, co rośnie, powiększa nasze szczęście. Istnieje granic, który kiedyś sam poczujesz. Punkt, po którym kolejna rzecz przestaje przynosić to, czego naprawdę szukasz. Wtedy warto się zatrzymać i zapytać samą siebie, dokąd właściwie zmierzasz. Najtrudniej będzie Ci usłyszeć: to wystarczy. Nie wtedy, gdy patrzysz na siebie, lecz gdy patrzysz na innych. Bo dość rzadko gubimy własnych wnętrza. Najczęściej kradnie nam je porównanie. Zawsze znajdzie ktoś, kto ma większy dom, szybszy samochód, gładsze życie. A jeśli zaczniesz mierzyć swoje szczęście cudzą miarą, nigdy nie uznasz, że masz już wystarczająco. To samo porównywanie z następnym, lepszym, który odebrał mi radości w tamtej dziedzińce gry. Najpełniej zabiera nam spokój także w dorosłym życiu. Twoje życie nie jest wyścigiem ze cudzem. Patrz w swoje lusterko, nie w cudzem szyby. Chciwość rzadko przychodzi nagle. Rośnie powoli, jak chwast w korzeniach, aż zaczyna przejmować kontrolę nad całym drzewem. Nienasycenia bierze górę nad rozsądkiem, a człowiek łatwo ulega pokusie, by przekraczać granice i sięgać po to, co należy do innych. Dlatego nie buduj domu cudzymi cegłami i nie ścinaj drzewo, które daje cień innym. A jeśli los obdarza Ci większe siła, talentem czy możliwościami, wykorzystaj ta nadmiar mądrze. Nie po to, by wznosić własne pominki, lecz by sadzić nowe drzewa, pod którymi schronienia znajdują inni. Gdy odnajdujesz w sobie prawdziwe poczucie wystarczalności, będziesz od chciwości wolna. Jeśli kiedykolwiek poczujesz, że to, co posiadasz, zamiast dawać radość, przynosi dziwny wewnętrzny niepokój, zatrzymaj się i zbadaj korzenie. To może być znak, że zaczęło pić ze zatrutej ziemi, że źródło Twojego utrzymania zostało czymś skażone. Wróć wtedy na sam początek i przyjrzyj się źródłu, bo smak naszych owoców zawsze zależy od czystości ziemi, w której wyrastają. Po ich owocach ich poznacie. Ewangelia według święta Mateusza 7:16. A kiedy nasycenie samo w sobie przestaje przynosić oczekiwaniu radość, a kolejne zakupy nie będą już dawać satysfakcji, skieruj te siły na zewnątrz. To nie znak, że potrzebujesz czegoś jeszcze droższego, lecz nadszedł czas, by zacząć odnajdować radość w pomaganiu innym. Zamiast kolejnego luksusowego wydatku,
może sprawić, że ktoś inny wróci do życia trochę lżejszy. Ludzi w potrzebie nie trzeba szukać daleko, są bliżej, niż nam się wydaje. Pomoc nie musi być ogromną. Wystarczy zrozumieć, że to, iż sam nie doświadczasz jakiegoś bólu, wcale nie znaczy, że on nie istnieje. Wtedy zamiast szukać kolejnego sposobu, by coś do swojego życia dodać, spróbuj wykorzystać ten nadmiar, aby odjąć od czyjegoś cierpienia. Zamiast kolejnego luksusowego drobiazgu możesz komuś kupić rocznie bilet autobusowy, żeby miał czymś dojechać do pracy i zyskał szansę na godne utrzymanie rodziny. A czasem te same pieniądze znaczą wszystko. Pomyśl o rodziców, którego nie stać na leki, mogące przedłużyć życie o zaledwie kilka dni, tylko po to, by zdążył jeszcze raz przytulić i pocałować swoje dzieci. Dla niego byłoby on ogromnym, upragnionym szczęściem. Zamiast kolejnego luksusowego drobiazgu, idź do szpitala dziecięcego i kup kilka specjalistycznych wózków dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową. Takie, które mogą choć trochę ułatwić im codziennie życie. Oczywiście pieniądze nikomu nie gwarantuje autentycznego szczęścia, ale decyduje o czymś zupełnie innym. O tym, czy człowiek uniknie skrajnego, upokarzającego cierpienia. I pamiętaj o jednym. W miarę możliwości robimy to po cichu, z czystego serca, bez szukania poklasku. Niech nasza pomoc porusza się niczym cień. Wtedy w tej dyskretnej ciszy poznajemy jej najgłębsze wartości. Jeśli jednak kiedyś zdecydujesz, że pokazać swój gest po to, by zainspirować innych, a nie po to, by zabłysnąć, i jeśli nie zranisz tym osobę, której podajesz rękę, nie ma w tym nic złego. Rób to tylko delikatnie i ostrożnie. Resztę podpowiada ci własne serce. Pieniądze dają większe ukojenie właśnie wtedy, gdy staje się narzędziem dobra. Jest jednak jeszcze jedna prawda, o której chcę ci opowiedzieć. O wolności, której drzewo nie mają, a którą my, ludzie, zostaliśmy obdarowani. Drzewo nigdy nie wybiera ziemi, w której przyjedzie mu rosnąć. Tam, gdzie spadnie nasiono, tam musi pozostać raz na zawsze, niezależnie od tego, czy gleba jest żyzna, kamienista czy sucha. Z człowiekiem jest inaczej. Możemy wybrać miejsce, ludzi i warunków, w którym chcemy się odnowić. A życie bywa nieprzewidywalne, czasami gwałtownie zmienia grunt pod naszymi stopami i stawia nas przed trudnymi decyzjami. W takich chwilach łatwo o krok pochopny. Dlatego pamiętajmy, nie wolno nam sprawdzić głębokości rzeka obiema nogami naraz. Możemy iść dalej, ale nie na oślep. Świadomie biorąc pełną odpowiedzialności za każdy kolejny krok. Bo wolność ma swoją cenę, która jest odpowiedzialność. Możemy próbować od niej uciekać, obwiniać świata, los i innych ludzi za to, gdzie się zanaleźliśmy. Każda taka ucieczka wystawia jednak rachunek, który prędzej czy później trzeba zapłacić. A życie rzadko umarza takie długi. I niemal zawsze okazuje się, że cena odpowiedzialności jest znacznie niższa niż
od sceny ucieczki. Droga do dojrzałości zaczyna się dopiero wtedy, gdy przestajemy się pytać, kto jest winny, a zaczynamy pytać, co możemy zrobić. Spotkamy się znowu za miesiąc, 22 lipca 2026 roku. Wtedy opowiem Ci o tej trudnej, ale pięknej cesze dorosłego człowieka, którą jest odpowiedzialność za własne życie. Moja ukochana Nino, przez wiele lat prowadząc samochód, wpatrowałem się przede wszystkim w drogę przed sobą. Byłem przekonany, że gdzieś tam, za kolejnym zakrętem, czeka na mnie szczęście. Jeszcze trochę dalej, jeszcze trochę więcej. A jednak nie odnalazłem szczęścia na końcu drogi. Odnalazłem jej w małym lusterku wstecznie. Widzę w nim Twoje odbicie, małej Niny, siedzącej w foteliku tuż za mną. I za każdym razem myślę o tym samym. Dziś już wiem, że szczęście nie jedzie przede mną, siedzi tuż za moimi plecami, ciche, obecne i całkowicie wystarczające. Moja córeczko, dziś jesteś jeszcze mała, ale wierzę, że każdego dnia zostawiam Ci owoce. Moją miłość, moje doświadczenia, błędy, z których się uczę i nadzieję. Swoje własne korzenie, Nino, będziesz jednak musiała zapuścić sama. A jeśli kiedyś oglądasz ten film, a mnie nie będzie już obok Ciebie, nie smuć się zbyt długo. To będzie tylko kolejna część tego samego rytmu, o którym dziś rozmawialiśmy. Wdech i wydech, dzień i noc. Przypływ i odpływ. Przychodzenia i odchodzenia. Nie tragedia, lecz naturalna część życia. Będzie to znaczyło jedynie, że moje zadanie odbiegło końca, a przed Tobą otworzyła się przestrzeń, by dalej szła własną drogą. A jeśli istnieje coś po drugiej stronie, nie będę tam samotny. Jestem pewien, że mój syn Denis już tam na mnie czeka. Wierzę, że będziemy mieli sobie wiele do opowiedzenia. Pamiętaj, że Twój śmiech i wszystkie piękne rzeczy, które w życiu dokonasz, dotrą zarówno do mnie, jak do Twojego brata. Nie będzie dla nas większej radości niż świadomość, że żyjesz odważnie, uczciwie i szczęśliwie. Kochamy Cię. Twój tata.